Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Jak już zauważyliście po tytule, będę dzisiaj robić salceson. Tak, salceson taki domowy, taki jak u mnie w domu się robiło i będzie naprawdę dobry. Mówię pierw, od czego zaczynamy, to pokazuję Wam tak. Jedną golonkę, tu będę mówić na sztuki, bo nie trzeba trzymać się co do 5 deko, więc powiem po prostu na sztuki. Ja mam golonkę przednią, może być golonka tylnia. O, jedna golonka. Sprawdzam, czy nie ma włosów na naszej golonce, szczeciny takiej, ale ta jest czyściutka. Do tego 3 ozory wieprzowe, 3-4 mogą być ozory wieprzowe, też lodują do miski. 2 serca wieprzowe, poprzekrajane, żeby były, tak, wyczyszczone już. O, też lodują do miski, do jakiegoś dużego pojemnika. Co tam macie? Dobra. I jedna głowa. Ja mam 2 połówki. O. Oczywiście wiadomo, że ci, co są bardzo delikatni, no to wiadomo, że nie będą robić salcesonu. A ci, co robią, to się nie boją głów, ani tego typu rzeczy. Ja się nie boję, ponieważ ja uważam, że z własnej roboty salceson jest najlepszy. Ponieważ ja wiem, co tam daje. Musimy patrzeć, czy nie ma tej szczeciny. Gdzie jest, to albo ją wypalić. Jeżeli nie dacie rady wypalić, to wziąć po prostu ostry nożyk i po prostu wyciąć tą szczecinę razem z troszeczkę ze skórą. Tutaj mam miskę. Oczywiście mięso porządnie tłuczemy. Ja tu zostawię, niech się woda pomalutku leje. O, będę to płukać. A za ten czas mam taką małą domową opalarkę. Opalę po prostu szczecinę. Tam, gdzie nie da mi się dojść, to po prostu wezmę i ją wytnę. Szczecina już wypalona. I teraz fajnie można ją nożem zeskrobać. Wszystko fajnie schodzi. I jak już obskrobałam, ląduje też w wodzie. No, wszystko fajnie jest wypłukane, naprawdę. Cały czas woda leciała, płukałam. Udało mi się, słuchajcie, taką niedużą siekierką wziąć i po prostu porąbać te głowy na mniejsze kawałeczki. I już Wam przestawiam. Tu mam taki dość duży największy garnek jaki mam i przekładamy. Na sam spód pójdzie głowa i golonka. Bo one będą się gotować najdłużej. Na wierzch daję ozory i serduszko. Na razie nic nie obcinam, wszystko będę to robić jak się ugotuje. Tak. Gotujemy ile? Do miękkości. Około 3 godzin. Wszystko zależy od gatunku świnki i od tego, czy była młoda, czy starsza. No to wiadomo. Gatunek i jaka była świnka. Zalewam tutaj zimną wodą. Do przykrycia tutaj do tej zimnej wody, żeby mi wszędzie sól doszła, dam
dwie łyżki takie płaskie soli niejodowanej. Mięsko może troszkę wystawać, dlatego że jak zacznie gotować, to one się uleży i one osiądzie trochę na dół. Dodajemy tutaj jeszcze tak, kilka ząbków czosnku. Dodajemy. O, ja nawet nie będę czosnek obierać, tak w łupinkach dam. O, tak. Kilka ząbków czosnku, niech się gotuje. Dam kawałek papryki pikantnej. O, tak, czosnek jeszcze. Liście laurowe. Ze 4 liście laurowe i trochę kuleczek ziela angielskiego. Z 5-6. O. Od zagotowania na mały ogień i niech się gotuje na małym ogniu około 3 godzin do miękkości. Serca powinny się pierwsze ugotować z jęzorem, to zobaczycie, że jak już są takie mięciutkie, żeby się nie rozpadały, to oczywiście już wyciągamy. Także nastawiam. Można pod przykryciem, jak się zagotuje, zebrać szumowiny, burzowiny i gotujemy pod przykryciem. Można by tak, ale na malutkim ogniu, tak jak rosół. I minęło 3,5 godziny i będziemy wyciągać. Wyciągamy wszystko po kolei. Ja tutaj warzyw nie daję, jakby się ktoś pytał. Dlaczego? Warzywa daję, jak gotuję galaretę. To wtedy z warzywami. Ale do salcesonu ja warzyw nie dodaję. Także wyciągamy. Najlepiej, żeby było to takie dość ciepłe. Wręcz bym powiedziała gorące, bo wtedy łatwiej Wam będzie po prostu pooddzielać wszystko to, co mięso od tego lepszego, takie tłuste, mniej tłuste, ale pierw chcę Wam pokazać przede wszystkim ozory. Ubieram rękawiczki, bo jest mi po prostu lepiej. Czy to robię galaretę, czy tak jak teraz salceson, po prostu jest mi dużo lepiej obierać mięso. O. Troszkę Was przybliżę. O. I tutaj wiadomość, to jest jeszcze, gorące. To wszystko, widzicie? Można sobie tak naciąć, I tam błonkę całą z języka widać? Chyba widać, wyostrzyło. To wszystko ja to po prostu ścinam, widzicie? Z każdego języka tą ja błonkę ściągam. Wiem, że są ludzie, którzy nie ściągają, a ja, całą błonkę z języka ściągam. Także to ściągnę. Z serca wykrajam to, co po prostu mi się nie podoba. To po prostu weźmie mój piesek. On będzie z tego zadowolony. Widzicie, tutaj takie przerosty. To wszystko ja to dam wszystko pieskowi, a to, co jest ładne, zaraz Wam pokażę. Zaraz tu jest ziele, to idzie do wyrzucenia. Takie ładne,
kawałki. Wszystkie będę kroić takie mniej więcej 3 na 3 cm. W takie kawałki. To idą do jednej miseczki. To tak będę robić z sercami i z ozorami. A zaraz przejdziemy do następnego mięsa. Ozorki i serduszka już zrobiłam, ładnie obczyściłam. Wiadomo, każdy wytnie to, co będzie uważał, że po prostu tego na pewno by nie zjadł. Jeden żyłki lubi, drugi żyłki nie lubi. Jeden lubi bardziej tłustą, ten salceson bardziej tłuszczy i drugi będzie mniej. Ale się ugotowała golonka, że aż się rozpada. O. I z golonki robimy to samo. Tak samo będziemy robić z głowizną. Kości oczywiście odrzucamy. O, to dla pieska. Kość też będzie dla pieska. I teraz tak. Chude mięso wsadzamy tu sobie. Chude. A to, co jest tłuste i skórki wsadzamy do osobnej miseczki. Skórki i tłuszcz taki wsadzamy do osobnej miski. O, na przykład tu jest ładna skórka, to jej nie wyrzucamy, o, tylko wsadzamy do osobnej miseczki. Tak. I skórki kroimy w paseczki. Ja mam oczyszczone, opalone wcześniej. O, w takie paseczki kroimy skórkę i do osobnej miski. O, to jest troszkę tłustego, idzie tam. A chude mięsko idzie tu. I teraz wyciągam głowę świni. O. Tutaj jest fajne mięsko policzek. Tak. I też obieramy z mięsa. No i z głowy świnki też. Tu dajemy ładne, chudziutkie mięso. Tam dalej do miseczki to tłuszcze. Skórki. O. I ja już wszystko oddzieliłam. Tutaj mam około 1,5 kg, widzicie, takiego samego chudego mięska. Tak jak mówiłam, serca, ozory, golonka i policzki wieprzowe i co tam jeszcze z głów zostało, ale naprawdę to jest taka pierwsza klasa tego mięsa, same chudziutkie. I około 70 deko mam tutaj takiego tłuszczu spod skórek, trochę skórek, to jest tłuste. To ile dacie tłuszczu, wszystko zależy od Was. Ja uważam, że tak na 1,5 kg, tym bardziej, że tak jak mówię, tu jest bardzo chude, to tak około 70 deko mam takiego tłuszczu. To jest jeszcze ciepłe, nie jest zimne. Jak będzie zimne, będzie Wam ciężko wymieszać. Wywaru po odsączeniu wyszło mi około 3,5 litra, tak mniej więcej. To ile Wam wyjdzie wywaru, wszystko zależy, czy Wam później się zsiądzie Wasze salceson. Dlatego trzeba uważać. Gdybyście się bali, oczywiście można rozpuścić trochę żelatyny spożywczej. Ona też jest żelatyną wieprzową, więc nic się naprawdę nie stanie. I ja teraz tak, odlewam troszkę, tak mniej więcej się daje. Wszystko zależy od tego, ile będziecie mieli chudego mięsa, a ile tłustego. Mniej więcej litr wywaru na kilogram mięsa. Ja troszkę
Ja po prostu zaraz Wam pokażę, jak ja uważam powinno być. Tutaj sobie odlewam troszkę ciepłego wywaru. A dlaczego? Już Wam mówię. Odstawię. Tu będę rozpuszczać nasze przyprawy. Rozpuszczone przyprawy lepiej po prostu nam wejdą później w nasze mięso. Czosnek granulowany. Suszony, taki granulowany. Ja dodaję wszystko tak mniej więcej na oko. Około 2 łyżeczek. Jeżeli ktoś lubi bardziej, oczywiście, że można dać bardziej. Pieprz ziołowy. U mnie się to nazywa pieprz ziołowy staropolski. O. Ale tu praktycznie możemy dać takie zioła, przyprawy, jakie lubimy. Ja dam raz. O, zaraz troszkę, może za dużo. 2 łyżeczki. Tak. Pieprz zwykły, czarny albo biały. O, ja i tak wypróbuję około taką płaską łyżeczkę. I soli. My solimy mało, ale do salcesonu no nie żałuje się pieprzu, bo później jak będziecie próbować salceson, to on musi być, musi być, że on jest słony. Bo później się okaże, że będziecie mieli za mało słony. Jak wystygnie. Dałam 3, ale ja jeszcze... i trzeba wziąć pod uwagę to, że ja soliłam mięso przed, jak gotowaliśmy. I to musimy dobrze wymieszać. Rozpuścić właśnie tą sól, żeby ona wszędzie nam weszła później w mięso. Tak, wymieszałam, zalewam. Tak jak mówiłam, jeżeli lubicie inne przyprawy, majranek, kminek, to tutaj możecie dać co tylko chcecie. Tutaj te tłuszcz i te skórki są w domu, są takie domy, w których się przepuszcza przez maszynkę. Ja tego przez maszynkę przepuszczać nie będę, bo po prostu nie lubię. Tutaj dodam jeszcze troszkę naszego wywaru. Tak. Tego wywaru nie trzeba przecedzać. O. I spróbuję je tak palcami po prostu rozdrobnić. Oczywiście, jak nie lubicie takiego tłustego salcesonu, no to możecie dać mniej. Tutaj wszystko zależy od Was. I dolewam teraz to. O, nasz tłuszcz. I trzeba porządnie teraz, tylko tak, żeby się nie rozwaliło Wam się mięso. Wymieszać. O. Bo ja bym chciała kroić salceson i widać, żeby było widać kawałki mięsa. O, zaraz Was przybliżę, pokażę, jaka to ma być. Ma być taka konsystencja. O. Tak. I teraz będziemy napełniać. Ja zrobię sobie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj tak. Mam takie woreczki. Zaraz dalej Wam dam. O, tutaj. Mam takie woreczki. To są woreczki od Szynkowara. Je się kupuje po prostu na starym portalu na Allegro. Są woreczki do szynkowara. W szynkowarze się robi właśnie szynki, wykłada się tymi woreczkami i to są właśnie woreczki, w których robi się takie domowe wędliny. I do tego woreczka będę napełniać nasz farsz. Od blendera. O, dobra, tu
napełniamy. Oczywiście wcześniej sprawdzić smak, czy czasami nie trzeba coś tu jeszcze dodać. Wyciągam. O. Trzeba tak popukać, żeby wyszły, słuchajcie, pęcherzyki powietrza. Wstawię w troszkę większy, żeby mi nie upadło. I porządnie związujemy. I tak napełniam, zostawiając takie dłuższe sznureczki każdy woreczek. No ja już zrobiłam. Wyszły mi 3 takie kiełbaski. One się później kształtu jakiegoś innego nadamy im. 3 około, każda z nich około 1,20 kg ma. I teraz tak, wysoki garnek. Do wysokiego garka wkładam coś takiego, to jest na gołąbki, żeby po prostu nasz woreczek nie dotykał dna. Jeżeli czegoś takiego nie macie, a robicie tak jak ja w woreczku, po prostu na dół musicie dać jakąś czystą, naprawdę czystą flanelową ściereczkę, czy jakiś ręcznik i będziemy wkładać nasze woreczki. Jeden, drugi. O, i trzeci. Tak, 3 woreczki. I ja robię w ten sposób. Łyżka i dlatego zostawialiśmy dłuższe nasze te woreczki. O, tu dłuższe nasze sznureczki. O, bo ja teraz po prostu, żeby one mi się nie przewracały, po prostu je sobie wyreguluję. O, tak, i każdy woreczek tak o sobie zawinę do łyżki. One nie są w powietrzu, nie unoszą się, ale po prostu na stojąco będą się parzyć. Ale nie to, że one wiszą w powietrzu. One po prostu, wiążę je tylko po to, żeby one mi się na jedną i na drugą stronę nie przechylały. O. Sznurek dobry, taki masarski, także fajnie się wiąże. To jest bawełniany sznurek. No. Tak. Dobra. I ja nalewam takiej letniej wody, tak żeby mi przykryło tylko tyle. Słuchajcie, ile tutaj jest mięska. Tak dotąd. Więcej nie trzeba. I tu Wam pokażę małą wstawkę. Słuchajcie, gdybyście nie byli pewni Waszych woreczków, że jak zawiążecie i będziecie parzyć, że Wam woreczki wytrzymają, bo są różne woreczki. I żeby się nie okazało, że Wam woreczek przy parzeniu pęknie i wszystko wyleje się do Waszej wody, to można też w woreczku wstawić, tak jak ja tutaj wstawiłam, do różnych pojemniczków. Może to być metalowy pojemniczek z szynkowaru. Mogą to być też takie plastikowe pojemniczki. Tu jest akurat od robota takiego, tego blendera. Może być to taki pojemniczek do żywności, gdzie pisze, że styczność z żywnością i że można go wkładać przykładowo do mikrofali.
I on też może być salceson w tym woreczku. Wstawiacie sobie do, jak to się nazywa, do garka. Nad spód garka dajemy albo stary ręcznik, albo coś takiego. To jest też bardzo fajne, jak się układa tutaj liście kapusty i gołąbki się tutaj daje. One też wtedy się nie spalą, ale i wtedy po prostu układamy, tu dajemy, czy tak jak mówię, na gruby stary ręcznik, wdajemy to, zalewamy wodą tyle, żeby nam woda tu nie przesiąkła do środka i też można parzyć do 80 stopniach w takim czymś. Wtedy wiemy, że gdyby nam woreczek pękł, to po prostu nie rozleje nam się do wody. Także też tak można. Woreczek do tego i parzymy w tym. Bo różne są woreczki, żeby się nie okazało, że wy powiesicie sobie na woreczkach tak jak ja. Woreczek wam pęknie i wszystko wyląduje w wodzie. Także taka mała dogrywka i mała rada dla wszystkich was, którzy mają ochotę parzyć salceson, bo też jest tak, że salceson parzyć nie trzeba. Jedni parzą, drudzy nie parzą, to musicie sobie sami wybrać. Są już zalane letnią wodę, mam termometr i dam na średni ogień, a później zmniejszę, bo jak temperatura tutaj nabierze 80 stopni, nie więcej niż 80 stopni, będę to po prostu tak parzyć około godziny czasu. Godzina czasu nie więcej niż 80 stopni. 75-80, tak mniej więcej zostawiamy na godzinę czasu. I widzicie, tutaj już wyciągnęłam. Parzyło się może 50 minut. Poczekałam aż ostygnie, żeby to nie było gorące, bo inaczej wam woreczek pęknie. Ostygło na tyle, że to jest letnie. Delikatnie wyciągłam i po prostu uformowałam w takich plastikowych kubeczkach. Delikatnie wsadziłam. Mogą być to okrągłe, mogą być to kwadratowe, jakie tam tylko wam przyjdzie. To jest akurat właśnie od szynkowara. Także u mnie każdy będzie okrągły. I zostawiam teraz, aż całkowicie ostygnie i wstawię do lodówki. I widzimy się na drugi dzień, jak będziemy kroić nasz salceson. U mnie całą noc był salceson w lodówce. No i będziemy patrzeć, jak wygląda. Zastygł świetnie. I wyciągamy. Jak nie będzie chciał wyjść, musi troszkę postać po prostu w kuchni. To on wtedy tutaj będzie po prostu, lepiej go będzie wam wyciągnąć. A ja dopiero go wyciągłam z lodówki, on nie stał ani chwili. Tak, fajny. I przekroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Proszę bardzo, tak wygląda w środku domowy salceson. Ale zapach poszedł? To jest domowy salcesonik. Trzyma się ładnie, zaraz ukleimy plasterek. To jest salceson. Pachnie pięknie. Także w kuchni też można zrobić sobie domowy salcesonik. Zaraz wam powiem, jak
Zaraz, tak, o. I już wam mówię, jak smakuje. Pycha. Do tego chlebek. Ale mówię, każdy musi próbować, bo każdy ma inny smak. Ja na przykład dodałabym troszkę jeszcze więcej pieprzu. Ale w smaku jest pyszny. Nic się nie rozwala. Można fajnie kroić. Jak się wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!